Hej, witam w drugiej części komputera w kwocie do 1500 zł. Przypominam, że w pierwszej części dokonywałem zakupu tych elementów. Jak widać, wszystkie już dotarły, całe i nieuszkodzone. Za wszystko zapłaciłem 1499 zł i 60 groszy. Odnośnik do poprzedniego filmu zostawiam do góry, a teraz nie przedłużając, zapraszam na prezentację oraz testy wydajności. Lecimy. Jeszcze małe sprostowanie. Nie wiedzieć dlaczego MSI w nazwie płyty stosuje Pro H510M, co w oczywisty sposób sugeruje, iż mamy do czynienia z płytą na chipsecie H510. Niemniej jednak w tym modelu MSI zdecydowało się na wykorzystanie chipsetu H470. Nie jest to jednak nieuczciwa praktyka producenta, bowiem mimo iż starszy H470 poszczycić się może większą ilością linii PCI Express oraz wsparciem do USB 3.2 generacji drugiej. Szukając więc płyty możecie wybierać zarówno te na H510, jak i 470. Podsumujmy specyfikację komputera. Dla poprawy walorów estetycznych dołożyłem kilka wentylatorów RGB z własnych zasobów. Przy tej konfiguracji nie będą jednak one wpływały na ogólną wydajność. Nie zostały wliczone w całkowity koszt komputera. Na pokładzie mamy i3 10. generacji 10100F, płytę główną MSI H510M Pro na chipsecie H470, kartę graficzną Gigabyte Radeon RX 5700 XT, pamięć operacyjną G.Skill DDR4 16 GB, opóźnienia CEL 16 3200 MHz zredukowane do 2666, dysk NVMe generacji trzeciej Goodrum PX500 512 GB oraz zasilacz AeroCool 550 W. Zainstalowany został najnowszy Windows 11 wersji Pro 23H2 oraz najnowsze sterowniki od AMD. Resizable Bar został włączony. Na początek sprawdźmy, czy deklarowane prędkości odczytu i zapisu dysku mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Oczywiście transfery liniowe z benchmarków niekoniecznie mają przełożenie na realną wydajność. Uśredniając jednak wynik z wszystkich testów odczytu i zapisu sekwencyjnego, jesteśmy blisko deklarowanych wartości. Dobry wynik, idziemy dalej. A teraz test od włączenia komputera do pojawienia się pulpitu Windowsa 11. Teraz Cinebench R23. Praca kreatywna nie jest mocną stroną procesorów serii i3.
Wynik dla testu Multicore to 5160. A teraz czas na gry. Na początek Cyberpunk. Grę uruchomiłem w rozdzielczości Full HD z jakością tekstur wysoka oraz włączoną rasteryzacją FSR 2.1. Pozostałe ustawienia domyślne, średnia łamane wysoka. Osiągnęliśmy bardzo dobry wynik na poziomie 100 klatek. Najczęściej jednak będziemy widzieć FPS na poziomie 80. A teraz Warzone. Ponownie rozdzielczość Full HD, ustawienia średnio wysokie. Włączony FSR 3.0. Nie od dziś wiadomo, iż Warzone procesorem stoi. Tutaj dostrzeżemy drobny bottleneck. Gra generuje powyżej 100 fps, jednak mogą występować drobne dropy. Jak widać, procesor dobija aż do 100%. Możemy jednak liczyć na całkiem komfortową rozgrywkę. Na koniec wymagający Horizon Zero Dawn. Rozdzielczość Full HD, detale wysokie, FSR włączony. Na początek wbudowany benchmark. Osiągamy średnio 93 klatki. W początkowej zamkniętej lokacji w grze możemy liczyć nawet na ponad 120 fps. Jak widzieliście, komputer zapewnia bardzo dobre wyniki w grach w rozdzielczości Full HD. System działa responsywnie i doskonale nadaje się do codziennych zastosowań. W mojej opinii w tym budżecie 5/5. Oczywiście będąc świadomy drobnych ograniczeń. Na plus zasilacz z bardzo dobrymi płaskimi, miękkimi przewodami w oplocie. Całość prezentuje się bardzo elegancko. Na koniec obudowa w cenie 119,99 nie można oczekiwać zbyt wiele. Blacha jest cienka jak nasza reprezentacja na tegorocznym Euro. Mimo wszystko prezentuje się dobrze, a szklany panel dodaje nieco elegancji. Ja nazywam się Mateusz Niemczyk, a Ty oglądałeś kanał Manitech. Już teraz zapraszam na kolejną porcję materiałów. Już niebawem konfrontacja dwóch projektorów z różnych półek cenowych. Do usłyszenia.